Witam cały mój kryptogang. Co zobaczycie dzisiaj? Dużo nowych wiadomości. Zaczynamy! Cześć wszystkim. Witam na kanale Kryptonol. Witam cały mój kryptogang. Już ponad 200 osób i reszta oglądających. Dziś porozmawiamy o niezwykle optymistycznych prognozach dla kryptowaluty Solana oraz nowym projekcie Solaxy, który może wpłynąć na jej rozwój. Zacznijmy od najnowszych analiz dotyczących Solana. W tym roku przewiduje się, że cena jednego tokena może osiągnąć aż $551. To bardzo ambitna prognoza, ale wiele wskazuje na to, że te wyniki mogą się ziścić, szczególnie w świetle rosnącego zainteresowania tym projektem oraz nowymi technologiami, które wprowadza Solaxy, pierwszy projekt warstwy drugiej na Solanie, który już zebrał $235 milionów. Warto też zwrócić uwagę na dynamiczny rozwój ekosystemu Solana, który przyciąga inwestorów i deweloperów. W miarę jak więcej projektów wchodzi na rynek, z całą pewnością wpłynie to na dalszy rozwój ceny. Niedawne osiągnięcia dzieła Solaxy oraz ich plany mogą być kluczowe w dążeniu do tego progu cenowego. Słysząc tak wysokie przewidywania, nie możemy ignorować ogólnych trendów w kryptowalutach, które również wpływają na jej wartość. Ostatnie miesiące przyciągnęły uwagę wielu inwestorów, co tylko dodaje siły temu aktywowi. Czy Solana naprawdę osiągnie $551? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, wszystko dzieje się na naszych oczach, a to może być jeden z najciekawszych lat na rynku. Dziękuję, że jesteście ze mną. Jedziemy z następnym tematem. Co kupują wieloryby? Teraz, w tej części filmu przyjrzymy się, co dzieje się na rynku kryptowalut w lutym 2025 roku. Mimo że rynek poruszał się bokiem, ostatnie wydarzenia związane z polityką Donalda spowodowały znaczące spadki. Zobaczmy, jak kryptowieloryby reagują na te zmiany i jakie aktywa mogą przynieść zyski w marcu. Zacznijmy od Bitcoina. Aktualna cena tej kryptowaluty wynosi około $86 000. Bitcoin stracił kluczową linię wsparcia i spadł do dawnych, wielomiesięcznych dołków. Mimo tych spadków, wieloryby kupują Bitcoina, zwiększając swoje zasoby o 23% w ciągu ostatnich 7 dni. Jeśli ten trend się utrzyma, cena Bitcoina może wzrosnąć powyżej $95 000 w marcu. Przejdźmy teraz do The Sandbox, którego aktualna cena wynosi 29 centów. Token ten odnotował 43% spadek w ciągu ostatniego miesiąca. Posiadacze od 100 milionów do 1 miliarda tokenów zgromadzili 180 milionów SANT, co wskazuje na ich zainteresowanie. Ujemne wskaźniki sugerują, że SANT jest niedowartościowany. Jeśli wieloryby będą kontynuować zakupy, cena SANT może wzrosnąć powyżej 35 centów w marcu. Na koniec, przyjrzyjmy się tokenowi Optimism. Wartość OP spadła o 8% w ostatnich dniach, ale wpływy dużych posiadaczy wzrosły o 240%. Wzrost wpływów sugeruje zaufanie do przyszłego ruchu cenowego. Jeśli ten trend się utrzyma, cena OP może osiągnąć $1,52 w marcu. Podsumowując, mimo obecnych trudności na rynku kryptowalut, kryptowieloryby wykazują zainteresowanie niektórymi aktywami, co może sugerować przyszłe zyski. Obserwujcie te trendy, a my będziemy na bieżąco z informacjami. Robert Kiyosaki zareagował na ostatni krach Bitcoina, który spadł o 22% w porównaniu do szczytów stycznia. W swoich komentarzach stwierdził, że spadek wartości Bitcoina jest rezultatem problemów systemowych, a nie samej kryptowaluty. Zdecydowanie zaleca inwestowanie w kryptowaluty oraz srebro, podkreślając, że obecne trudności na rynku to okazja do zakupów aktywów, które mogą przynieść zyski w przyszłości. Kiyosaki ostrzega, że sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych jest alarmująca, a podnosząca się inflacja może prowadzić do dalszego osłabienia dolara amerykańskiego. Używa swoich kanałów społecznościowych do wysyłania komunikatów, w których nawołuje do działań mających na celu zabezpieczenie przed nadchodzącymi kryzysami finansowymi. Twierdzi, że najlepsze aktywa w takich sytuacjach będą na wyprzedaży i zachęca do dokonywania mądrych inwestycji. Jego podejście wyróżnia się optymizmem w obliczu kryzysu, gdzie widzi możliwości inwestycyjne w czasie recesji. Wiemy wszyscy, że jest znanym inwestorem i autorem książek na temat finansów,
a jego rady cieszą się pewnym poważaniem wśród zwolenników kryptowalut i wolności finansowej. A teraz dziękuję dla wszystkich, którzy komentują i lajkują. To zwiększa zasięgi. Botom w komentarzach dajemy pałę w dół. Wiemy także, że nie są to porady inwestycyjne. Jest to przegląd wiadomości z internetu, które są ogólnodostępne. Dziękuję dla chłopaków. Elo! Wszyscy żyją tym, co się dzieje z BTC, jego ceną i zachowaniem rynku. Mamy teraz do omówienia fascynujący temat z tym związany, który ostatnio wzbudza wiele emocji. Mówimy o największej wyprzedaży bitcoina w tym roku, podczas której na giełdy trafiło aż prawie 80 000 bitcoinów o wartości $7 miliardów. Wyprzedaż bitcoina. Na początku lutego tego roku zauważyliśmy znaczny spadek wartości bitcoina, który zszedł poniżej $90 000. To dla niektórych dramatyczne obniżenie ceny doprowadziło do masowego wysyłania BTC na scentralizowane giełdy. Tylko 25 lutego doszło do przetransferowania aż prawie 80 000 BTC, co w przeliczeniu wyniosło około $7 miliardów. Tak ogromny transfer nie tylko wpłynął na rynek, ale także wzbudził obawy wśród inwestorów o stabilność tej kryptowaluty. Teraz przejdźmy do bardziej optymistycznych prognoz na przyszłość. Pomimo obecnego wzrostu niepewności, niektórzy analitycy są przekonani, że Bitcoin nadal ma potencjał na odzyskanie straty i osiągnięcie nowych, wyższych poziomów cenowych. Wśród prognoz słyszymy różne opinie. Część ekspertów przewiduje, że cena BTC może sięgnąć nawet $200 000 do końca tego roku, co wydaje się ambitnym, ale nie niemożliwym celem. Warto także zauważyć, że obecny spadek może przyciągnąć nowych inwestorów, którzy z uwagi na niskie ceny mogą dostrzegać okazję do zakupu. Z kolei inne źródła podają, że prognozy są bardziej konserwatywne, mówiąc o wartości pomiędzy 100 a 180 000 dolarów na koniec tego roku. Warto zastanowić się, co oznaczają te zmiany dla przyszłości Bitcoina oraz dla inwestorów. Wyprzedaż, którą obserwujemy, może wpłynąć na długoterminowy sentyment wobec kryptowalut. Biorąc pod uwagę rosnącą adopcję Bitcoina przez korporacje oraz jego większą integrację w tradycyjnym finansowaniu, są powody do optymizmu. Jeśli ta tendencja się utrzyma i inwestorzy będą świadomi kierunku, w którym zmierza rynek kryptowalut, możemy być świadkami kolejnego wzrostu wartości Bitcoina w najbliższej przyszłości. Teraz porozmawiamy o ważnym wydarzeniu na rynku kryptowalut, które z pewnością wstrząśnie społecznością inwestorów. Polkadot ETF. Niedawno Nasdaq złożył wniosek do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w celu uzyskania zatwierdzenia dla funduszu ETF Grayscale na Polkadot. To kluczowy krok w kierunku potencjalnego notowania, który może otworzyć drzwi dla większej instytucjonalnej adopcji DOT, a także poszerzyć możliwości regulowanego inwestowania w kryptowaluty. Co to oznacza dla rynku? Jeśli SEC zatwierdzi ten wniosek, ETF będzie pierwszym tego typu produktem inwestycyjnym dla Polkadota, co może znacznie zwiększyć zainteresowanie inwestorów detalicznych, instytucjonalnych. To z kolei może prowadzić do wzrostu wartości DOT, który zyskał już na wartości o 4% w ciągu ostatnich dni, dzięki informacjom o wniosku Nasdaq. W miarę jak rynek kryptowalut staje się coraz bardziej mainstreamowy, takie inicjatywy, jak ten wniosek ETF, mogą przynieść znaczące zmiany i nowe możliwości dla inwestorów. Będziemy śledzić rozwój sytuacji, informować Was o wszelkich aktualizacjach związanych z zatwierdzeniem lub odrzuceniem wniosku. Na koniec porozmawiamy o znaczących wydarzeniach na rynku kryptowalut, a szczególnie o sytuacji związanej z XRP. Przeanalizujemy, co doprowadziło do obecnego kryzysu oraz jakie to może mieć konsekwencje dla BTC i ETH. W ostatnich dniach XRP odnotował znaczące spadki wartości, tracąc ponad 10% w ciągu jednej doby oraz blisko 30% w ciągu minionego miesiąca. Taka tendencja budzi wiele pytań wśród inwestorów. Czy to tylko chwilowa korekta, czy może początek głębszego kryzysu na rynku kryptowalut? Jak na razie eksperci są podzieleni w swoich prognozach. Analizując przyczyny spadków, specjaliści wskazują na szersze problemy w sektorze kryptowalut. W ostatnim czasie obserwujemy również, że inwestorzy zaczynają rezygnować z ryzykownych aktywów, co wpływa na cenę XRP. Warto wspomnieć, że w przeszłości XRP zdołał odbić się po dużych spadkach, jednak obecna sytuacja jest zupełnie inna, ponieważ kryzys dotyka również innych kryptowalut, takich jak BTC, ETH. Niektórzy analitycy sugerują, że obecne spadki mogą być jedynie zdrową korektą przed nowym wzrostem. W przeszłości tego rodzaju ruchy były naturalne dla rynku kryptowalut. Jednakże
W obliczu spadającej wartości XRP inwestorzy zaczynają się niepokoić i pytają, czy XRP osiągnął już swoje dno, czy też czekają nas kolejne spadki. To tyle na dzisiaj. Do następnego.